Siemanko, z tej strony Spox 2. Przede mną Xbox One X, konsola w edycji kolekcjonerskiej. Jakiej? Nie wiem, bo nie znam się na tym, ale powiem Wam, że przepiękny sprzęt. Naprawdę chciałbym coś takiego mieć kiedyś w domu, taki pokój z wydzielonym tematem typowo kolekcjonerskim. Nie mogę się wysłowić. Nawet od spodu ona inaczej wygląda. Nie wiem, czy to w sumie jaka to gra. Ktoś z Was zapewne będzie wiedział i napiszecie mi w komentarzu. Ale dla mnie to petarda, sztos. Ale do rzeczy. Co się z konsolą dzieje? Włącza się ponoć i nie daje obrazu. Jak faktycznie jest, nie wiem, bo jeszcze jej nie testowałem, ale zaraz sobie sprawdzimy z ISO zjedziemy, żeby kolorystyka była taka całkiem fajna. I wiecie co jest grane? Tutaj są wycięte takie wyżłobienia, jakby ktoś tam dziargał tą obudowę. Więc to nie jest naklejka, tylko to jest naprawdę fest zrobione. Teraz tak. Skoro konsola nie daje obrazu, podłączymy ją, sprawdzimy komisyjnie, czy faktycznie tak się dzieje, bo wiadomo, różnie bywa. Często jest tak, że klienci wysyłają do nas konsolę, my u nas uruchamiamy i co? U nas działa, a u klienta nie i wtedy zawsze jest zdziwienie klienta, nasze też, bo zakładamy, że sprzęt miał nie działać, a działa. I wtedy albo proponujemy zrobienie konserwacji dodatkowo płatnej, albo odsyłamy sprzęt nienaprawiony, bo de facto tak czy siak działa. Odpalamy ją. Jaki dźwięk! Ale fajne! Wow, już mi się to spodobało. Czekamy teraz chwilę na monitor. Czy będzie obraz, czy nie? No na razie nie ma. Co możemy zrobić na ten moment? Podłączyć pada po USB i sprawdzić, czy konsola paruje się z padem. Bo jeśli by się nie parowała, to problemem będzie zapewne dysk twardy. Natomiast tutaj pad zatrybił. Przy czym ta konsola teraz wczytuje się do głównego menu. Xbox One X na dysku talerzowym potrzebują często 2 do 3 minut, zanim on z tego pierwszego zimnego startu zatrybi, żeby się wczytać do głównego menu, więc to trwa. Także spróbuję jeszcze raz wcisnąć. O, słyszeliście? Pad reaguje na wciśnięcie środkowego. Czyli wciskam jeszcze raz B. I teraz tak, jak w ciemno wyłączyć konsolę, wciskamy środkowy, trzymamy, dajemy raz do góry i A. Słychać ten fajny dźwięk. I ta konsola dostała teraz komendę po omacku, wyłącz się. I w ten sposób sprawdzamy, czy dysk twardy w konsoli jest sprawny. Przynajmniej w takim stopniu, że wiemy, że ona się wczytała do głównego menu, natomiast obrazu nie ma. Teraz tak, co możemy zrobić dalej? Możemy odpiąć kabelek i jeżeli mamy specjalną metrówkę, która mierzy, czy na linii 5V pojawia się napięcie. Ja sobie to podepnę. Świeci się. Nie wiem, czy będzie widać. O, widać, że dioda zapaliła się. Widzieliście? Jest światełko? Jest. Także w tym wypadku co będzie problemem? Problemem będzie klasyczny transmitter, układ TDP-158. Będziemy go wymieniali, a w zasadzie zrobimy sobie dzisiaj jego obejście. Ostatnio na głównym kanale było, jak robię obejście transmittera w Series S-ie plus układ od HDMI boostera. Także tutaj zrobimy podobny temat, bo ta technika sprawdzenia, czy to jest winny układ, jak najbardziej działa i to wcale nie jest głupi. To nie jest głupie rozwiązanie, żeby nie było. Dobra, konsolę możemy wyłączyć. Pyk. Zabieramy się za jej rozebranie i zobaczymy. Zobaczymy, ile będę się z tym bujał oczywiście. Czekajcie, bo tu po kablu sobie jeżdżę. A z kablami jest różnie. Ale to jest gorąco. Jaka jest temperatura operacyjna, ale jest zła. Już czuję, że mi tu grzeje tak fest. Może ta lampa od góry trochę mnie dogrzewa. Cyk, zrobimy trochę ciemniej. I z ISO podjedziemy do góry. Więc walczymy. Zaczynamy od plomb. Od plomb. Także jakaś pensetka. I ściągamy naklejeczkę. W tym miejscu mam naklejkę. Pyk. Odsuwamy na bok. I zaraz rozpoczynamy przygodę z rozebraniem tego wszystkiego. Xboxa się generalnie dobrze rozkłada, gorzej składa, bo mimo wszystko te zapadki tutaj w nim są problematyczne. Pamiętam, jak pierwszy raz do tego podchodziłem, to naprężałem ten plastik, to nic nie chciało iść tak jak powinno. A to trzeba teraz cofnąć i tą stronę podnieść. Dobrze mówię?
Czekajcie, żebym nie skłamał, nie? To już mamy delikatnie w górze. I teraz sam się zastanawiam, jak to było. Chodzi o to, żeby te ząbki wyszły z obudowy. Ok. I to chyba trzeba delikatnie podnieść. O, dobra. Czyli jakby to Wam pokazać, może z innego ujęcia. Czyli jeżeli ta obudowa siedzi tutaj na miejscu, to musimy delikatnie ją nadgiąć, żeby całość podeszła do góry w ten sposób. I wtedy... Nie, źle to ściągam. Źle to ściągam. Bez hitu źle to ściągam. To nie tak się rozbiera. Moment. Jeżeli ta obudowa jest tutaj w ten sposób, pyk, teraz jest złożona, nie? Teraz jest git. To żeby to sensownie rozebrać, ciągnę do siebie delikatnie. Chodź maleńko. Coś mi tu nie pasuje. No. Chodź. Ona zejdzie, no ale tak nie do końca po mojemu. Tak gorąco tu jest. Jeszcze. Jaka gąbeczka fajna. Zobaczcie na ujęcie od góry. Xbox bardzo czysty. Bardzo, bardzo zadbana konsola. Także odkręcamy wszystko. Wszystkie śruby. Bez tego ani rusz. Więc takie buty. Czekajcie, bo ktoś dzwoni. Włączę sobie samolot. Bo tutaj ludziki nie dadzą mi żywota. A na takim materiale nie przewidzę wszystkiego. Nawet nie mogę wyłączyć tego samolotu. Ej, kurde, ludzie. Samolot. Dobra, lecimy dalej. 7 minut pitolenia, a konsola nie rozebrana. Ale tu jest tak gorąco dzisiaj. Dlaczego jest tak parno? Jestem cały mokry. Dziwne. Bardzo dziwne. Dobra, odkręcamy po kolei wszystko. Bo płytę główną tak naprawdę nie trzeba byłoby jej wyciągać całej, ale w przypadku One X'a warto już przy okazji, chociaż nie, trzeba wyciągnąć. Pastę też trzeba zmienić. Tak. Lepiej pastę zmienić, żeby nie było. To jest. Teraz tak. Nasz wkrętaczek na bok. Odkładamy go. Najważniejszy temat, tasiemka z prawej strony, bo wiecie o co chodzi. Wiele razy mieliśmy konsolę One X i to złącze zostało wyrwane, więc tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby niczego nie rozwalić. Podważamy go delikatnie. Pyk i na bok. O, tak. Jesteśmy bezpieczni. Teraz co dalej? Musimy wyciągnąć... jeszcze jedna śruba. Sorry. No to wykręcimy ją tym śrubokrętem. No jeszcze tutaj dwie. Jak zwykle przegapiłem. Weź rozbierz konsolę, jak nie wykręciłeś śrub. Pyk i pyk. Dobra, chodź tu maleńka. Jest tak. I teraz musimy ją odwrócić do góry nogami i zabrać tą część. Ona wychodzi zazwyczaj bez większych problemów, przy czym pamiętajmy, że z przodu jest ta tasiemka, czyli tą tasiemkę musimy sobie zawczasu odpiąć. Zwolnienie jest od tyłu, a nie od przodu, czyli tutaj podnosimy, pyk, łapiemy szczypcami, pensetą i cofamy. Dobra, kładziemy resztę i znowu. No, troszeczkę kurzu jest, ale mało. Mówię, ładna konsola, zadbana. Rzadko się tak zdarza, żeby trafiała się aż tak zadbana sztuka. Z tej strony mamy dwie śruby. One są tak zrobione dziwnie, nie wiem czemu to służyło. Ta jest dłuższa, ta jest krótsza, albo na odwrót, nie. Ta jest krótsza, czyli po prawej stronie, nie przy zasilaczu, znaczy się wentylatorze. Tu jest dłuższa, tu mamy krótszą.
Także je wykręcamy. Przydałoby mi się włączyć jakiś wentylator tutaj, niech coś dmucha chłodnym na mnie, bo się ugotuje. I ściągamy blachę, chodź blacho. Blacha oczywiście trzyma. O. One są takie francowate w pierwszym demontażu. Dobra, idzie. Cyk. Muszę Mieciowi powiedzieć, że mi włączył wentylację. Mieciu, weź mi włącz wentylację u mnie 32 i plus to z tego dupka. Bo powiem wam, strasznie gorąco jest. Mamy 21 marca, ale u mnie w pomieszczeniu, nie wiem gdzie jest termometr dzisiaj, gdzieś go wcięło. 22 stopnie jest na wysokości bioder, ale tutaj jest 24. Temperatura, która niestety mózg rozwala. Dobra, lecimy dalej. Musimy powypinać po kolei elementy. Coś mi się wydaje, że zasilacz jest niewykręcony. Albo dobra, jest wykręcony. Teraz tak. Podnosimy zasilacz i musimy wyciągnąć, o tutaj, cyk na bok. Odstawiamy, odpinamy napęd. Pyk i pyk. Bez większych trudności da się to oczywiście pousuwać. Tak samo i dysk twardy. Wystarczy, wiecie, dobrze złapać, jak dosłownie taka łycha, co zbiera ziemię. Od góry łapiesz, zaciskasz w ten sposób i do siebie ciągniesz, do góry. Także te elementy mamy. Teraz układ chłodzący i oczywiście wentylator. Wentylator jest w prawym, na środku. Dobra, pyk i podnosimy go. Układ chłodzący, spoko. Dobra, zasilacz i wtyczka zasilająca na bok. Układ chłodzący, patrzcie, jest czysty, nie ma tu lipy, to wygląda spoko. Co jeszcze do odkręcenia zostało? Panele boczne i pamiętajmy o tych elementach, które lubią nam się zagubić, a potem ich nie nakładamy przy składaniu. Z tej strony o dziwo jest tak, czarna śruba i dwie srebrne, które są dłuższe. Tak to sobie wymyślili. Więc trzeba szanować te rozwiązania. Pyk, wyciągamy. I jeszcze panel przedni, my na niego mówimy moduł RF. Pyk, pyk. 3 żółte śruby. No i w sumie, słuchajcie, nagrywamy 12 minut. I przy moim ględzeniu można uznać, że w takim terminie, na spokojnie, mając odpowiednio szybki wkrętak, rozebrałem Xboxa, gdzie tak naprawdę 3 minuty bawiłem się w jaki temat? W ściągnięcie plastikowej obudowy. Teraz tak, specjalne narzędzie od Team Executor. Jakiego nie mamy, to wpychamy śrubokręt, szukamy, a jak najlepiej mieć właśnie tego dupka takiego. Wkładamy i cyk. I z każdej strony. Dobra. Klamp ściągnięty. Możemy teraz delikatnie powduszać elementy schłodzenia. Podważymy płytę. I zobaczcie, cyk. I mamy procesor APU, czyli zunifikowana jednostka, która ma w sobie CPU plus GPU. Pasta oczywiście wyschnięta na kamień. I ona zostanie też zmieniona. Układ chłodzący to samo. A fajnie to widać. Nie no, spoko widać teraz w tym ujęciu pastę, jej stan, bo kiedyś był problem z nagrywaniem takiego ujęcia. Na szczęście mamy możliwości, gdzie coś sobie zupgrade'ujemy. Dobra, pastę usunę, żeby się nią nie brudzić. Często pytacie o to, w jaki sposób usuwać pastę. Najprostsze metody są przeważnie najlepsze. W tym wypadku kupujemy te patyczki do czyszczenia uszu. No i sobie cyk lecimy po kolei, nie? I brud wywalamy. O, tylko czekajcie, czy mi włączył Mieciu dmuchawę? O, może będzie co. Tak jest, chodź Spox. Trochę będzie szum. Ciekawe na ile będzie słyszalny, ale wiecie co, do mnie teraz wejdzie świeże powietrze.
Nie no, chyba za mocno szumi. Ło, czuję teraz. Ja jestem czerwony, nie? Widzicie to? To jest zło. Nie wolno pracować w takich warunkach, gdzie my się gotujemy. To jest naprawdę tragedia. Minionek blat. Wracamy na ujęcie z blatu. Ale dziwne, że jak zamknąłem drzwi do mojego pomieszczenia, do mojego akwarium, tutaj na momencie ta temperatura poszła w górę i to tak znacząco, a wcześniej było spoko. Teraz tak, jakiś element plastikowy najlepiej złapać w łapę i z pomiędzy tych kondensatorów pousuwać tą pastę. Może być to też wykałaczka drewniana. Najgorszym elementem do tego typu prac jest używanie oczywiście pensety. Tutaj lepiej wtedy robić to pod mikroskopem. Wiadomo, że się da, ale łatwiej, prościej komponent plastikowy, ewentualnie ten drewniany. I sobie usuwamy pastę, bach, bach, bach. I teraz pod kosz. Zaczyna to wyglądać. Czekajcie, zmniejszę troszeczkę nadmuch wentylatora od góry. O. Ale naprawdę jest o wiele lepiej. Aż się tutaj chce siedzieć. Ja dodatkowo biorę właśnie w łapę szczoteczkę i usuwamy. Nie lubię tej pasty. Pyk. Ale taka płyta, taka czysta płyta, bo to trzeba to powiedzieć. Piękny temat. Piękny temat, że możemy mieć przed sobą laminat mocno zadbany, który nie trąci. I teraz nasze danie główne. Problemem jest oczywiście w tym wypadku transmitter. Jego oznaczenie jest to U29 i pod kątem, jak się przyjrzymy, jak odwrócę w zasadzie płytę w tą stronę, to światła nam będzie brakowało trochę. Jest to układ TDP 158, więc ten układ dzisiaj usuniemy i zrobimy sobie jego obejście za pomocą drucików. Ktoś zaraz zapyta, czy to obejście jest bezpieczne. Słuchajcie, nie ma z tym lipy. Oj, Master Chief, jak fajnie widać, Skorpiona. Uwielbiam te akcenty w Xboxa. To jest wpyte fajne. Także idziemy na minionka. Chodź minionek. Pokażesz nam zaraz transmitter. Właśnie ten układ. I mamy do zrobienia 8 linii, 8 par. 8 par nie, 4 pary, bo 4 po 2 to 8. Także teraz ten układ nagrzewamy bez zbędnego pitolenia i pokażę Wam kabelek po kabelku, jak mi to pójdzie. Temperatura, jakiej używam, to 500, nadmuch 100. Najpierw z większej odległości nagrzewam laminat. Ja już szukam tutaj pensety, którą złapie ten układ. I robimy taką robotę w ciemno, bo jeżeli dioda od 5 V jest aktywna, a obrazu nie ma, no to tak 95% przypadków lusterek to jest ten układ. I go ściągamy, cyk. Teraz aplikujemy topnik, zbieramy cynę. Przy czym najpierw oczywiście ją zmieszamy z nową. Tyk. Wjeżdżamy to elegancko. Cyna musi się świecić. Pięknie wygląda. Nawet dzisiaj mój pochłaniacz oparów się odzywa. Będzie chciał mnie tu wspomagać, żebym się nie truł oparami. Jak mówię, jak mam większe lutowania, to używam. Jak mam mało lutowania, to rzadko pochłaniacz jest włączony. Różnie bywa. Jaka temperatura? 285 ustawione na lutownicy, bo lutowałem wcześniej jakieś inne tematy niskotopliwe, więc zwiększam na 350. Przykładam. I plecionka zaraz napije się. Przy czym ten thermal pad tutaj to jest szalony. Jest wielki. Trzeba mieć naprawdę duży grot, żeby sobie z nim poradzić od tak. Także nie ma lekko. Jak mamy problem ze zbieraniem tej cyny, hot w rękę, hoter i dogrzewamy hoterem i zrobimy tą robotę. Teraz tak. Myjemy laminat.
zmieniłem sobie fiolkę z KT6. Używam teraz takiego pojemniczka, że jak go wduszasz od góry, to tutaj tego płynu trochę się pojawia, więc może będzie to lepsze rozwiązanie. Będzie mniej się tutaj przelewało tego wszystkiego dookoła. Jak będzie, no zobaczymy. Życie pokaże. Dzisiaj wieczorem powinien być live z jakiejś tam naprawy. W sumie mogłem zrobić live z takiego Xboxa, no ale myślę, że i ten kanał, i tamten będzie miał swoich zarówno i fanów, i antyfanów. Brakuje mi teraz słowa, jak się nazywa ten antyfan? Hejterów, o właśnie, hejterów. Ostatnio była rozkmina, jak się nazywa grot szpatuła. I tak zakręciłem, że no szpatuła nazywa się szpatuła. Także coś mi się tam pomieszało z myśleniem. Teraz tak, Kapton. Nasz Mieciu sobie wymyślił, że pokażę Wam technikę miecia. Bo to nie jest mój pomysł. Miecio to rozkminił. Miecio robi w ten sposób, że nakleja Kapton. Pyk. O tutaj. Jak Kapton ma dobry klej, ale to musi być naprawdę dobry Kapton. Bez lipy. Naklejamy Kapton, bierzemy skalpel. Mam nadzieję, że moja końcówka z tego skalpela będzie spoko. To teraz odcinamy sobie pyk tutaj. O. Możemy tak pojechać. I jeszcze tutaj. I znowu z tej strony. Dobra. Przy odrobinie szczęścia, słuchajcie, zabieram Kapton i zostaje kwadracik. Dlaczego? Bo blokujemy pole masowe. Patrzcie. Tu, ale klei ten Kapton. Jego klej jest fantastyczny. Dobra, takiego dupka zostawiamy. Możemy jeszcze palcem pojeździć. No i teraz płytę przekręcam do siebie i zabawimy się w druciarza. Bo generalnie o co chodzi z HDMI? Gniazdo HDMI mamy tutaj od lewej. Pyk. Po kolei mamy diody i tak dalej. Idziemy dalej do układu. I nasz transmitter tak naprawdę jest takim układem, powiem Wam, dosyć głupim, bo on nic mądrego za bardzo nie robi. Jego potrzeba występowania tutaj nie jest do końca zasadna. W komentarzach pod nowym filmem, gdzie tam kastruję tego Series S-a, pytaliście się, ile jeszcze można odchudzić tą konsolę? No można. Więc w tym wypadku pokazuję, co zrobić, żeby wykluczyć usterkę transmitera. Czy ktoś zostawi w takim stanie laminat z takimi drutami, to jego sprawa i kwestia tego, jak ktoś się dogaduje na linii serwisant-klient. Ja na przykład jeszcze tam 2 lata temu non-stop wymienialiśmy te transmitery. Problem był taki, że wracały sprzęty na reklamację po pół roku, różnie. Czasami jedna konsola po 3 razy wracała na reklamację. To był dramat. Centralnie to był dramat. Koszmar z ulicy Okrzei. Przy czym jeszcze byliśmy wtedy na starej lokalizacji. Czekajcie, wyłączę tego dupka. O. Bo będzie cały czas szumiał, nie będzie słychać tego, co ja mówię. I wtedy mówię, kurde, nie będę 4. raz realizował reklamacji konsoli, gdzie nie jest to moja wina, że układ wlutowałem źle, bo wiecie co, wymieniamy układ, sprzęt leci do klienta, no i dalej po 2 miesiącach przestaje działać konsola. I tak w kółko, mówię, kurde, no ile można? Więc co zrobić, żeby było lepiej? Więc wtedy mówię, zaryzykujmy, zróbmy crossa, będą druty. I co dużo mówić? Jak ręką odjął, ani jednej reklamacji od tamtego czasu, nikomu się nic nie zepsuło. Jest to sprawdzone info, a nie na zasadzie takiej, że leję wodę i będę mówił, że gram do swojej bramki, nie? Także ta technika, pomimo że może wzbudzać kontrowersje, to powiem jedno, jest sprawdzona, przetestowana i działa. Także teraz musimy połączyć pary równoległe. Do tego trzeba użyć jakiegoś odpowiedniego drucika i bawimy się w druciarza. Pyk. Napinamy, dokładamy i już pierwsza linia jest. Teraz znowu skalpel, siostro i tak za każdym razem będziemy bawili się w takiego cudaka. 8 kabelków lutujemy i problemu już z transmiterem nie będzie.
Wiadomo, szybciej by było tak naprawdę wymienić układ na drugi nowy, tylko tak jak wspominałem, one się psują. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale coś na rzeczy jest. Więc ja wolę zapobiegać, a nie leczyć. I wtedy jesteśmy zdrowsi, nie? Nie ma gorszej sytuacji niż udzielanie gwarancji, nie wiem, 12 miesięcy, bo my tyle dajemy na nasze naprawy, a kiedy sprzęt Ci wraca drugi czy trzeci raz. Takich sytuacji generalnie było zawsze mniej, prawie że w ogóle. Dopiero przy tych Xboxach i ich transmiterach pojawiła się plaga tych urządzeń. Więc mówię, kurde, no bez jaj, tak nie można. Teraz tak, pierwszy, drugi lecimy, trzeci to jest masa, więc omijamy. Nie jest nam potrzebny do szczęścia. Pyk i pyk. I z krosami takimi na transmiterze. To jest naprawdę świetna technika. Możemy wykluczyć właśnie samo działanie w sobie, błędne działanie transmitera. I mamy potem pewność, że to będzie działało i nie ma lipy, nie? Więc drutujemy. Pyk i znowu. A, właśnie nie powiedziałem. Używam do tego celu druta emaliowanego. On ma grubość 0,05 mm. To jest taki drut, że jak dołożysz do niego właśnie grot, to ta emalia się nagrzewa, schodzi i wtedy elegancko można cynować. Bo można byłoby drucik, nie wiem, z jakiegoś wielożyłowego przewodu zabrać. No ale mimo wszystko jest zawsze jest ryzyko, że coś się zewrze i tak dalej. Ten drut jest sprawdzony. Przy czym na materiale z Xboxem One S tego druta nie miałem wtedy. Robiłem to za grubym drutem i trochę to trwało. Teraz tak, dołożymy trochę cyny, bo jednak czasami mi jej brakuje. O. Pyk. Jak mamy dobrą wprawę, to zrobienie tych drutów, liczmy, że to jest 10 minut na spokojnie. Jakby ktoś się pytał, ile to powinno trwać. Aczkolwiek to nie jest wyścig, więc grunt, żeby to zrobić dobrze, a nie kurde szybko. No dawaj. Emalia nie chce zejść. Come on. Dobra. Jeszcze trochę napnijmy go. Chwila, moment, bo jak jeden kabel pójdzie do góry, to się całość już pierdzieli. Szczypce by mi się drugie przydały, penseta, bo nie zawsze jest tak kolorowo. No, chodź maleńki. O, ty. Dobra. Napięty. Wiecie, ładnie jest, jak te przewody są takie w miarę równoległe, nie? Ten tutaj trochę uciekł. Ale niech sobie ucieka. Nic mu nie będzie. I znowu grzejemy. Pyk. I napinamy. I grzejemy. Dobra. Na sam koniec, jeżeli tam widzę jakieś braki cynowe, no to dorzucam cyny i może zrobić tak, że albo poprawisz swoją pozycję, albo ją pogorszysz, bo z kabelkami to jest trochę śliska robota, nie? Nam trochę cyny brakuje. Pyk. I znowu. To już mamy siódmą żyłę. Napinam. Trochę mi tutaj ostrość się rozjeżdża. Nie wiem, czy wy dobrze widzicie. O wiele lepiej. Ja gorzej na podglądzie.
Dobra. I dochodzimy zaraz do żyły numer 8. 8 par będzie zrobionych na krosie, na połączeniu. I jak dla mnie to jest najlepsze możliwe rozwiązanie. Rozwiązanie, które nie prowadzi do tego, że będziemy mieli za jakiś czas reklamację. Wiadomo, będę się powtarzał z tym tematem, ale powiem Wam, że trochę tych układów zmieniamy. No i widzimy, jak dobrym tematem jest właśnie wywalenie całkowite układu i zrobienie crossów. I w zasadzie w przyszłości usterka się już nie powtórzy, bo ten układ się nie zepsuje. Dlaczego się nie zepsuje? Bo go nie ma. No nie? Jak czegoś nie ma, no to dziwne, żeby się zepsuło. Ja wiem, że zaraz ktoś będzie mówił, że się za chwilę spali procesor. Teoretycznie jest jakaś niewielka szansa, żeby na przykład zrobić zwarcie na linii procesora, ale generalnie całe sterowanie 5V, hot plug i tak dalej nie idą w ogóle tymi liniami. I o to chodzi, że na liniach, że tak powiem, na pinach 19, 18, czyli dwa ostatnie pin od lewej, tutaj mamy 5V, więc zanim by to się zrobiło zwarcie na te pierwsze sygnałowe, niemożliwe. Teraz tak, patrzymy na te druciki. Ten jeden mi się nie podoba, trochę jest taki nie do końca napięty. O. Chciałbym go jakoś poprawić. Zobaczymy, czy poprawi, czy pogorszy sytuację. Może się uda. Uda się, czy się nie uda. Tutaj ciut lepiej. No dobra, to. No, wygląda to znośnie. Teraz tak, myjemy. Musimy przemyć ten laminat. Ten drucik dalej jest troszeczkę krzywo, ale trzeba to jakoś przeboleć. Pyk i zmywamy. Jaki mamy czas? 32 minuty, czas operacyjny. No i pyk. Dlatego właśnie stosujemy kapton pod spód, żeby w razie jak ktoś to robił na zwykłych drucikach, to żeby nie było, że wiecie, zrobi się zwarcie z polem masowym, thermalpadem, jak zwał, tak zwał. A nawet jak stosujemy drut emaliowany, to i tak tutaj nie ma zwarcia, nawet jakby się te kabelki wszystkie stykały, nie? Emalia robi swoje, więc przewody są bezpieczne. Możemy jeszcze je odsunąć od siebie. Pyk. O. Najlepiej jakby były wszystkie takie proste jak ten 1 i 2. Takie prościutkie. Co dalej robię? Słuchajcie. Osuszam laminat. Osuszę laminat. Temperatura tam liczmy, że nie 350. Zjadę z tym, nie wiem, na 200 stopni. Nadmuch. Niech to dmucha. Nadmuch to jest tam 100 litrów. Wygląda. Teraz kolejny temat. Zabezpieczenie laminatu, bo wiecie, w razie by ktoś tu przyszedł, chciał wsadzić rączki, przerwałby drucik. Co robimy? Aplikujemy solder maskę. Więc, żeby nie było lipy, niewielka ilość solder maski na te piny. Pyk. Zabezpieczymy to. I lecimy. Na śmieci robi taką większą bułę i zakrywa cały układ. Ja robię trochę inaczej. Dobra, mamy solder maskę? Mamy. Co dalej? Lampa UV. Lampa UV, to trzeba ją podłączyć. Lampka nie była przygotowana do tych celów dzisiaj, ale to jest często chwila, moment. Z foda odłączam i lampkę UV zasilam po USB, jakby nie patrzeć. I już UV-ujemy. Możemy jeszcze hoterem trochę podgrzać.
Ufałowanie, wiecie, to jest kwestia tam 30 sekund do minuty. Można tak naprawdę taką lampkę postawić od góry. Niech sobie leży na tym, nie? Utwardzi się. To jest zawsze tyle, a nie ile. Ale żeby nie było, lepiej tę solder maskę dodatkowo nałożyć na przewody od góry, bo nie chcielibyśmy mieć takiej sytuacji, gdzie ktoś przez przypadek zahaczy właśnie o to miejsce. Ryzyko jest niskie, ale zawsze jakieś. Więc zabezpieczmy całość. Będzie lepiej. O. Widać to? Widzicie? Chyba tak. Takie rzeźby się robi w serwisie, nie? Jeszcze jakby mi ktoś, nie wiem, 5 lat temu powiedział, że będziemy wyrzucali oryginalne komponenty z Xboxa, lutowali kable, to bym mu centralnie powiedział, że jest walnięty w łeb. Bo nie spodobałaby mi się tak technika. Ale tutaj właśnie życie i doświadczenie serwisowe pokazało, że to jest jedyna słuszna opcja. Ten układ tak naprawdę w niczym nie jest potrzebny. Wszystko działa bez niego, tak jak i z nim, więc nie znam ani jednego powodu, dla którego on miałby tu zostać. Więc wilk syty, owca cała i tego się trzymajmy. Dobra, solder maska nałożona i znowu ufałujemy, utwardzamy. Chodź tu. I utwardzamy ją. Mamy chwilę czasu, możemy się zastanowić, jaką pastę nałożyć. My generalnie do tych wszystkich Xboxów dajemy pastę Thermal Grizzly. Nigdy z nią nie ma problemu. I to jest najważniejsze, nie? Żeby robić tak, żeby później nie rozbierać, nie powielać się jakieś głupoty. No i solder maska utwardza się. No i co? Druty polutowane, plum zrobiony. Aczkolwiek powiem tak, nie lubię żółtej solder maski. Lubię solder maskę koloru jakiego? Niebieskiego. Lubię niebieskie. Ale to już walor estetyczny, jakby nie patrzeć. No i co? Teraz słuchajcie. Dalej jestem spocony, ale temperatura tutaj lepsza. Polutowane, jak to wygląda? Od góry, od góry, od góry. To jest płyta i moja rzeźba. Przy czym trzeba ten laminat jeszcze tutaj przetrzeć, bo widać takie ślady od mycia. Obejście zrobione, zabezpieczone. Także teraz myjemy laminat. Zawsze jest jeszcze jedna szansa, że układ U21 HDMI Booster, ten Booster Signal for HDMI, HDMI, tak w nocie katalogowej nazywa się ten układ, że on jest trzaśnięty i w nim brakuje komunikacji, dlatego nie ma obrazu. Jest taka szansa. Mała, ale jest. Dobra, i zobaczcie, KT6 tak genialnie domywa laminaty, nie ma smug, nie ma nic. Petarda, dlatego polecam KT6 do mycia. Co dalej? Procesor. Oznaczenie jakieś tam ma. Wygląda spoko, wygląda zacnie. Tutaj trochę pasty, zabiera ją. I Thermal Grizzly, gdzie nasza gryząca pasta. Ok, nakładamy. Z nią jest ten plus, że ma ten pędzelek, tą końcówkę, gdzie szanujemy ilość tej pasty, jaką mamy. Nie musimy nakładać jej o wiele za dużo, bo sam pędzelek pomaga nam w aplikacji i w poprawnym rozprowadzeniu. Więc to jest na spory plus. O. Pyk, pyk, pyk. I jest git, nie? Pasta rozprowadzona. Jeszcze układ chłodzący trzeba wyczyścić. A chłodzenie jak wygląda? No, sami widzieliście. To jest układ chłodzący. Z układu chłodzącego albo można pastę ścierać, albo można jakimś nożykiem przejechać. Ja lubię ścinać pastę ogólnie. Samo mycie mnie denerwuje, bo człowiek się w tym marzy, więc biorę ostrze jakieś i cyk, zobaczcie co robię. Pyk i ścinam.
Ta pasta, nie wiem, czy ona się nie umiem tego nawet wypowiedzieć, zbrylozowywuje, zbryli się, o, to dajmy na to. Nie wiem, co ona teraz robi, ale delikatnie to ściągam nożykiem. Zaraz reszta do kosza, zdmuchuję. Czekajcie. Dobra. Pyk. I teraz szmatka i heja. Więc szmatka przygotowana i ścieramy. Jak wyglądają zielone, lepkie termopady. Zobaczcie, na nich widać jeszcze mokro. Więc tutaj nie trzeba ich poprawiać, nie trzeba nic kombinować. Można byłoby teoretycznie te termopady, wiecie co, ściągnąć, zrobić z nich nową kulkę, ale one i tak dolegają na styk, więc myślę, że nie trzeba tutaj kombinować. Teraz jeszcze tylko tą pastę zabieram stąd. Pyk. Odjedziemy ujęciem, żebyście widzieli. No i co? Składamy, nie? Składamy na spokojnie. W tą stronę. Patrząc na wycięcie w otworach. O. To już nam pasuje. Odwracamy całość. Nakładamy klampa. I zaraz będzie test. W sumie nie takie zaraz, bo z Xboxem akurat One X to jest tak, że trochę trzeba złożyć, żeby go chcieć uruchomić, bo to nie jest One S. One S się naprawdę szybko robi. Natomiast One X tutaj jest problematyczny w testowaniu. Także musimy te puzzle całkiem poskładać, nie? Pyk. Czyli tak, to było tu. To było tu. Tu jeszcze możemy, jak był ten układ chodzący delikatnie brudny, ale on był mega delikatnie jakimś pędzelkiem zruszyć. Jakby tam był, wiadomo, brudniejszy. Wkładamy go. No, chodź baby. Ujęcie od góry. O. Tak jest od góry. Kładziemy płytę. Leży swobodnie. Matę prostujemy. I teraz widzicie, ile to jest. Tutaj jest tak, tu skalpel, tu kapton, pensety, lutownice. Ile rzeczy jest zaangażowanych do tego, żeby wymienić czy to układ SMD, czy nawet zrobić jego obejście. To się w głowie nie mieści. Teraz tak, panel boczny numer 1. Tylko podpinamy go najpierw z tej strony. Teraz RF-ka. RF-ka. Bach. Co dalej? Dysk twardy. Bo generalnie oczywiście co? Konsola Xbox One S, One X bez dysku nie da obrazu. To jest najważniejsza kwestia. Na plus w diagnozowaniu. Więc tak to. Napęd nie musi być wpięty. Ale ja zakładam, że już będzie dobrze, więc powoli te puzzle mogę zacząć składać. Nawet bym powiedział bardziej. Więc podpinamy sobie cyk. No, chodź tu. O. Siedzi. Ok. Wentylator. Nawet jest spoko. Można go tam delikatnie przetrzeć. Za dużo brudu nie ma, bo mówię, bardzo zadbana konsola. Rzadki widok. I teraz, to jest najgorszy moment przy składaniu konsoli, bo z zasilacza ta wtyczka wchodzi za wentylator. To się wiecznie, słuchajcie, przesuwa, denerwuje w składaniu Xboxa. Na potrzeby testów mógłbym olać ten temat teraz, ale chcę Wam pokazać, jak zrobić to, żeby było szybciej. No i nawet teraz u mnie też nie jest szybciej. No, chodź tutaj. Weź to traf. Dobra. Przycelowałem. I teraz najlepiej, w sumie pośpieszyłem się z napędem, bo chciałem Wam opowiedzieć. Najlepiej zrobić tak, trzymamy wtyczkę, o tutaj, i wkręcamy śrubę od spodu, wiecie? Chociażby jedną, żeby wkręcić i będzie nam łatwiej. O. I wkręcamy się teraz do dolnej wtyczki, od dołu do wtyczki zasilającej, żeby ona nam
nie ruszała się. Śrubokręt większy. O, pyk. Dobra, skręcamy. Bo człowiek tyle na tym zębów zjadł. Nerwów przede wszystkim. Zębów. Czasami się zastanawiam, co ja mówię. Dobra, pyk. Mamy. I teraz jak to już siedzi stabilnie, złączę zasilacza, to teraz chłodzenie, bach, podpinamy wiatrak, wentylator, jak zwał, tak zwał. Zasilacz musi przejść przez ten plasticzek, pyk i możemy go wpiąć. O, pod linię 12V i potem napęd nachodzi na resztę. To jest tak dosyć dziwnie pokombinowane, ale tak sobie Microsoft zaplanował. Tu jeszcze pamiętacie taki element, który wypadł? To nam wypadło. Ten element musi iść do kadłuba metalowego w tym rejonie. Najczęściej wypada ten fragment, ewentualnie ten dupek. Więc to wpinamy. Pyk. Jest. No i go wsuwamy. Myślę, że niczego nie zapomniałem. Tak mi się wydaje. Więc powinno być dobrze. Dobra. I tutaj tak, śruba krótsza była tutaj, dłuższa tu. Prawda? Tak było. Tak było. Skręcamy. Pyk i pyk. Dobra, to szybko. Dzisiaj, wiecie co? Skręcę tą konsolę całą. Zobaczymy taki czas na spokojnie. Wiadomo, gadam, więc tutaj wydłuża się cały termin realizacji. Natomiast przynajmniej widzimy mniej więcej, z czym się ścieramy. Teraz tak, żółte śruby to były te. Żółte śruby chyba były od przodu. Tak strzelam. Mogę się pomylić. Nigdy nie pamiętam generalnie śrub, która gdzie była. Wkrętak bierzemy lewą ręką, trochę będzie to łamane, ale może się uda wkręcić i no ciężko przycelować lewą ręką. Co prawa, to prawa. Dawaj. Pyk. Nie no, bez kitu. Robienie w prawą dłonią to jest inna klasa. Skręcamy go. Pyk. Konsolę odwracamy teraz na ten bok. Tu pamiętam, że była, tu była czarna. Tak. Tu była czarna, a później były dwie srebrne. Tak jest. Cyk i cyk. W tym wszystkim przydało mi się jeszcze ten, wiecie co, happy end, gdzie konsola włącza się i faktycznie da obraz. Ja tego nie wiem, nie? A, jeszcze czarna, sorry. Czarnej nie dokręciłem, więc ze mnie paruwa. Bach. No i co? Te śruby są. Zostaje nam jeszcze układ chłodzący. Z tych wszystkich śrub najważniejszy to jeżeli już byłby układ chłodzący, żeby to wszystko dobrze dociągnęło. I skręcamy. Jedna śruba, druga śruba. O, czekajcie, by się siadło. Tutaj chodzi też o to, żeby śrubę pod dobrym kątem wkręcać, bo jak ją wkręcimy, no wiecie, pod złym kątem, ona nie wejdzie nam dalej. Więc zatrzyma się w połowie. Trochę nam tu wjeżdża w kadr nasz wkrętak, ale tak być musi. A, jeszcze dysk twardy nam odleciał. Mogłem o tym wspomnieć wcześniej. Jak składamy tę konsolę, warto jest przykręcić sobie dysk twardy, jego mocowanie zawczasu, bo łatwiej nam będzie. Natomiast teraz sobie trochę sprawę skomplikowałem. Konsola jest do góry nogami, dysk uciekł do dołu, więc trzeba będzie go ładnie poprosić o to, żeby on wrócił na swoje stare miejsce. No i powiem Wam, że zobaczymy. Wkręcę powoli tą śrubkę i ten dysk tu siedzi, widać go. Trochę się podniósł, przynajmniej z jednej strony. Zobaczymy jak druga. Tylko nie dociskam mocno, tylko wkręcam. Patrzcie. No, w sumie nie zobaczycie tego. Dobra. Tutaj mamy śrubkę. Zobaczymy, czy będzie git.
No chodź, 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 chodź. Chodź dysk. O, wkręca się. Dobra, jest. Nawet bolec od dysku jest widoczny. Więc sytuacja uratowana. Bo taka sytuacja no, różnie wychodzi, nie? Więc wkręcanie takiego dysku przy użyciu wkrętaka no różnie. Raz lepiej, raz gorzej. Jak to u mnie na kanale i ze wszystkim, nie? Pyk. Jeszcze śruby nam jakieś zostały tutaj. Ja myślę, że ona ruszy, wiecie? Ej, co mi wkrętak nie chce mi działać? O. Wkrętak się zepsuł. Co jest grane? Ej, wkrętak się zepsuł. O, odkręciła się wtyczka. Ale jaja. Już się bałem. Ty, patrz, pierścień się wykręcił. Już strach w oczach. Ale jajca. Dobra, skręcamy go. Mały. Nie rób mi takich żartów. Aż się spociłem. Patrzcie. Jak w saunie. Tu jest niby 22,4, ale na poziomie ud, a wyżej jest na pewno więcej. Dobra, wkrętek działać jeszcze? Dobra, działa. Te śruby mamy. Chyba jeszcze jedna. Która godzina? 14:18. Środek dnia. A Spox sobie nawija, robi naprawę, pokazuje. Teraz obudowa w tym miejscu, tak jak wspominałem, była brudna. Można wziąć jakąś szmatkę i to przetrzeć, nie? Nie zaszkodzi. A robota lepiej będzie wykonana. Teraz ten panel trzeba nałożyć. Dobrze mówię? Nie, on idzie z tamtej strony. I generalnie ze składaniem tych Xboxów nie jest tak fajnie do końca, jakby się mogło wydawać. Najlepiej robić konsolę przodem do siebie, a ja teraz mam ją tyłem do siebie. I poczekajcie, muszę sobie to w tą stronę ustawić. Tak, żebyśmy mieli przedni panel do siebie. I zobaczymy, czy będzie pięknie, czy nie. Czy ja to złożę. No. Powiem wam tak. Może będzie dobrze. Liczę na to, tylko jeszcze tasiemka musi się złożyć. O. No chodź tu, Franco. Chyba będzie ok. Tak, tu się wszystko spasowało. Teraz przydałoby się wkręcić chociażby nawet dwie śruby, jakiekolwiek, żeby trzymały obudowę dolną do metalu. Pyk. Pyk, dobra. Żeby mi to nie latało, wiecie o co chodzi. Teraz podpinamy tasiemkę uboczną, a wy tego nie widzicie. Czyli tak, ta tasiemka od góry i wduszamy. Pyk. Dwie śrubeczki wkręcamy. Bach, jedna, druga. Git majonez. I teraz zostaje nam jeszcze przeklęta taśma do panelu przedniego. Z tym czasami człowiek naprawdę się musi namęczyć. I ja tu nie żartuję w tym momencie. Bo nieraz jest tak, że ta tasiemka schowa się do środka i potem rozbieraj pół konsoli, żeby to podłączyć. Więc widzicie, ona się, no ona nie chce ze mną współpracować. No i o, to jest to, o czym mówiłem. Najlepiej byłoby ten panel wykręcić, podpiąć tasiemkę i dopiero go wsunąć z powrotem na swoje miejsce. Aczkolwiek zależy, no. Każdy ma swój sposób na podpinanie tego, nie? O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, może tak zrobimy. Come on. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra, wskoczyło. Dosuwamy, prostujemy. Siadło. Tak, jest ok.
i zabezpieczenie blokujemy. Także mówię, jak z tym jest problem, wykręcamy 3 śruby, panel wyciągamy, odsuwamy go na bok, podpinamy tą tasiemkę, z powrotem wracamy z panelem, wpinamy. Jest prościej wtedy. Prościej na pewno, zdecydowanie prościej. Ale to mówię, raz lepiej, raz gorzej. Nie ma takiej stałej wartości, gdzie wiesz, rozbierasz to 5 razy i 5 razy jest zawsze fajnie, a 5 razy jest zawsze źle. No różnie. W bambuko to robi raz lepiej, raz gorzej. Śruby po kolei, bach, bach, bach. Jeszcze chyba ta. Czy wszystko mamy wkręcone? Na to wygląda. Wszystkie śruby są na swoim miejscu. Gitara. Teraz najgorsza część. Ale jestem czerwony dzisiaj. Ło, człowieku. Najgorsza część. Obudowa. Z obudową nieraz się tak zastanawiałem, jak oni to zaprojektowali, żeby to włożyć, wiecie? Mam jakiś tam film na głównym kanale i opowiadam o tym, że z tym człowiek się męczy, a to trzeba wziąć na sposób. Więc zobaczymy, czy mi tak fajnie teraz pójdzie. Z tego co pamiętam, z tej strony musimy podgiąć pod takim kątem. Pyk. O, to już jest mniej więcej dobry punkt wyjścia. Dobra. Ją kładziemy. O. Patrz. Pyk. I przesuwamy do tyłu. Pokażę wam od góry. Ona już sama naskoczyła. Tym razem elegancko. Bach. To wszystko się zgodziło. Ale mówię, ta budowa to jest udręka czasami, więc dzisiaj, zresztą na początku widzieliście, nie było łatwo, nie? Zastanawiałem się, jak to jest zrobione. Są tam jakieś specjalne ząbki, zęby, zapadki, kurde. 57 minut. Ty, szybko spod, żeby godziny nie złapać. Bo jeszcze żaden film na tym kanale nie ma godziny. Te shorty z Poxa. Ja cały czas ten temat nazwy kanału. Jaka nazwa kanału? Jaka? I zaraz zobaczymy, czy godzinę czasu... Co godzina czasu? Czy ta godzina była sensowna, czy jednak dokonałem złej diagnozy i w zasadzie konsola nie da obrazu? Nie mam zielonego pojęcia. Liczę na to, że będzie dobrze. Podpinamy pierwsze HDMI, cyk. Drugi kabelek z obrazem. I ogólnie na co dzień lepiej jest zrobić najpierw testy na sucho, czyli nie skręcamy całą konsolę i liczymy na to, że będzie dobrze. Dzisiaj jestem niepoprawnym optymistą i to jeszcze spoconym. Wyglądam, jakbym był na solarium, ale dobra, odpalamy. 3, 2, 1, go. Pokażę wam, że się ona włącza. No i co? To chyba była muzyka z Gears of War. Ej, obrazu nie ma. No kurde. Nie ma obrazu. Nie ma obrazu. Nie wierzę. To nie było miłe. Nie. Nie ma obrazu. Ej, nie zrobiłem jednej rzeczy. Nie zwróciłem uwagi na gniazdo HDMI. Może jest uszkodzone. Bez kitu, no. Kurde. To wszystko działa. Optyk się zapalił. Nie rób tego w domu. Nie popełniaj moich błędów. Ale jestem mokry. To jest tragedia. Ile tu jest stopni? Tutaj sobie przypnę wentylator. Ten od pomiaru temperatury. No naprawdę? Nie dasz obrazu? No nie ma. Kurde, nie ma obrazu. No. Zaraz tu się ugotuję.
Gasimy ją. Sprawdźmy gniazdo HDMI, bo możliwe, że jest wyszczerbione i to było pierwotnie usterką. To było słabe, mega słabe. No bez jaj. Wszystko pięknie. Tak samo i tu. No co za Franca. I co się zepsuło? HDMI booster. On jest walnięty. Pomimo, że dioda od 5V działa, to nie działa niestety sygnał CEC. Słabo. Aż się odechciało nagrywania. No nie będziemy robili 1,5 godziny. Kurde, nie, kończę na dzisiaj. Nie rób tego w domu. Bez sensu.